Jak wyprodukować 120 000 cukrzyków? Bardzo prosto. Komisja Europejska nie jest wybierana w wyborach. Obecna władza budowała CPK w Niemczech. 7,3 lobbysty na jednego europarlamentarzystę. Jak mocno dotyczy Zielony Ład każdego Polaka? W każdym litrze benzyny będziemy mieli nie 40 groszy dodatkowego nowego podatku, tylko złoty 60, złoty 70. Mamy więc litr paliwa za 9 zł. Kim jest lobbysta i co robi na co dzień? Ale samoloty to przede wszystkim przewóz towarów. I to jest coś, o czym mało kto myśli, o czym mało kto mówi. Doprowadzili do sytuacji wyłączenia elektrowni atomowych. Jedną ręką pokazywali, że nie wolno, drugą ręką dawajcie gaz, bo nie mamy z czego żyć. Będzie tak zwana dupa zimna. Unia Europejska traktuje gaz jako coś, co już jest złe. Chcą zakazać wszystkiego, zanim oni wyjdą na ulicę, to nas już nie będzie. Bo jeśli sami się nie ogarniemy w dużej masie, to nikt nam nie pomoże. Dopóki nie trzymają nam pistoletu przy głowie, my nadal mamy możliwości. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Radek Pogoda. Zawodowo konsultant i trener szefów sprzedaży oraz sprzedawców. Z zamiłowania komentator rzeczywistości, która kręci się wokół nas coraz szybciej i w coraz mniej racjonalnym kierunku. Jeśli szukasz informacji o geopolityce, gospodarce, sprawach regionu i świata, znajdziesz je na kanale Radka. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem po raz kolejny Radek Pogoda. Cześć Grzegorz, witajcie wszyscy. Dziś nagrywamy ze studia w Warszawie. Dziękujemy za gościnność. No i myślę, że dzisiaj, Radku, zanim zaczniemy temat zielony, ekologiczny. Bardziej finansowo zielony chyba. Finansowo zielony, tak. Zobaczymy, kto do której kieszeni włoży łapę, żeby to wszystko sfinansować. Ale myślę, że zanim ten temat, który odmieniany jest przez coraz więcej przypadków, w coraz większej ilości mediów, i coraz większa ilość Polaków już tak naprawdę nie wie, o co chodzi, bo tam jest tyle połączeń, tyle tematów, to warto, żebyśmy przypomnieli naszym widzom. Myślę, że wielu z nich już wie, bo zarezerwowało sobie swoją wejściówkę. Już w ostatni weekend października, 26 października widzimy się na konferencji właśnie agenta specjalnego. Nazwaliśmy tą konferencję tak jak rok temu. Grzegorz Kusz i przyjaciele, agent specjalny i przyjaciele, bo zapraszamy swoich przyjaciół i to prelegentów, i to widzów naszych, żeby spotkać się, żeby porozmawiać, żeby właśnie omówić to wszystko na żywo, żeby rozbić ten szklany ekran, o którym my ciągle mówimy, że warto więcej patrzeć w oczy drugiego człowieka niż w telefon na przykład. No i Radek będzie jednym z prelegentów w debacie, która będzie bardzo ważna. Radku, kto będzie na tej debacie twoim, nie powiem przeciwnikiem, bo to nie będzie taka debata, bardziej współuczestnikiem tej debaty. Wiesz co, śmieję się, że to tak jak ostatnie debaty polityczne, że niezależnie od tego, kogo wybierzemy i tak zawsze przechodzą pomysły Brukseli, tu chyba u nas będzie podobnie. Będziemy rozmawiali jednak o tematach istotnych dla nas wszystkich, czyli właśnie o tej coraz mocniejszej integracji europejskiej, o Zielonym Ładzie, o tych wszystkich pomysłach, które od strony podatkowej, od strony obciążeń fiskalnych i tego naszego podejścia do życia, które mocno jest zmieniane, będziemy to omawiali. Będzie oczywiście Cezary Wincenciak, ale przede wszystkim będzie Magdalena Ziętek-Wielomska, pani doktor nasza. Osoba, którą ja wyjątkowo szanuję, bo jest człowiekiem bardzo zimno patrzącym na to, co dzieje się w Europie, a przy okazji naukowcem, prawdziwym naukowcem, nie takim amatorem gawędziarzem jak ja, człowiekiem, który zna doskonale historię Europy, który bardzo dobrze rozumie pewne mechanizmy, które dzieją się pod skórą. Jak myślą Belgowie, jak myślą Niemcy, jak myślą Francuzi. Cały czas wraz ze swoim mężem, z panem Adamem, analizują to, skąd się biorą pewne decyzje, jak trendy, które się dzisiaj odbijają na naszym życiu w ramach Unii Europejskiej, mają swoje początki w czasach jeszcze nawet przed rewolucją francuską i do dzisiaj nam cały czas dokładają do pieca. Także myślę, że to będzie bardzo wartościowa rozmowa. Cezary Wincenciak oczywiście od strony rolnictwa, od tego, jak dzisiaj rolnicy są coraz mocniejszej presji poddawani. Ja od strony przedsiębiorców, ludzi, z którymi na co dzień pracuję jako konsultant. No i do tego pani Magda jako osoba, która patrzy na to wszystko trochę bardziej z dystansu, trochę właśnie bardziej takim tym szkiełkiem i okiem, mniej emocjonalnie na to, jak te mechanizmy europejskie dzisiaj się przekładają. Dokładnie tak. Temat tej naszej debaty, która będzie jednym z wielu wystąpień na konferencji, będzie temat, kto będzie nas karmił. Kto nas będzie karmił, kto będzie karmił Europę. Bardzo ciekawy, bardzo ważny, bardzo szeroki temat dotyczący wszystkich.
ciebie i ciebie, nawet jeśli się nie interesujesz dzisiaj polityką. I tego pana z tyłu, co myśli, że jego to nie rusza. Dokładnie tak, bo część osób mówiąc, polityka mnie nie interesuje, tak, ja się nie interesuję, tak to jest, ja się nie interesuję polityką, ale polityka interesuje się tobą, no bo przecież wpływa na wszystkie sfery twojego życia. Idąc naturalnie, bo powiedziałeś, że dorzucić do pieca, no to ten piec nam się tutaj w kontekście Zielonego Ładu pojawia coraz częściej. Ostatnio słyszałem, ściągnij mnie na ziemię, Radek, jeśli ja się mylę, że ja usłyszałem, że nawet kominki i palenie drewnem już za chwilę będzie nieekologiczne. Ja właśnie w swoim starym, nowym, remontuję domu, planuję sobie po prostu kupić taki kominek, taką większą kozę, no bo uważam to za racjonalne, uważam to za bezpieczne. Jeśli mam tam jeszcze grzanie jakieś elektryczne, jeszcze jakieś gazowe, to zawsze warto dywersyfikować. Myślę, że na każdym polu. Nie szaleć, nie wpadać w skrajności, ale jeśli mam w domu gaz, no to dlaczego jeszcze nie mieć kominka? Mógłbym oczywiście posłuchać tych mądrzejszych urzędników, którzy mówią, nie wolno, bo to nieekologiczne. Naprawdę tak jest, że chcą zakazać palenia drewnem w kominkach domowych? Chcą zakazać wszystkiego, bo zabawa polega na tym, żeby osiągać monopole. Jak popatrzysz sobie na funkcjonowanie największych firm światowych, one wszystkie zaczynały jako alternatywa dla czegoś, co już istnieje. Zobacz choćby na Google. Google był alternatywą dla Yahoo, Google był alternatywą dla innych wyszukiwarek, jakichś Netscape'ów, nie Netscape'ów, Altavisty i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy okazał się lepszym produktem niż produkty, które zastał na rynku jako swoją tą konkurencję będącą wcześniej dominującą, w momencie, kiedy stał się lepszy, kiedy zaczął zyskiwać swoją rolę, kiedy zaczął zyskiwać swoją pozycję, natychmiast zaczął zachowywać się jako monopolista, wycinając praktycznie wszystkich. Doszło do tego, że dzisiaj po 20 latach działania Google'a, nawet niespełna chyba, mamy sytuację, w której mówi się wygooglaj sobie coś tam, wyszukaj coś tam. My w Polsce znamy takie zwroty jak Adidasy, czyli sportowe buty, które mamy na nogach. Mamy masę różnych określeń, które wiążą się z jednym produktem, z jedną firmą. Choćby kserujemy sobie kopię, a nie wykonujemy fotokopię, bo po prostu marka Xerox była wtedy, czy rank Xerox była wtedy tym numerem 1. I to samo dzisiaj dotyczy sytuacji związanej z rynkiem energii. Europa wchodząc do powiedzmy traktatu lizbońskiego, który de facto zmieniał charakter tego związku państw narodowych połączonych wspólnymi umowami politycznymi, wspólnymi umowami gospodarczymi na coś nowego, na ten nowy twór, który się tworzył, Europa wchodziła mając ogromną dywersyfikację. Niemcy stali na węglu brunatnym, mieli trochę atomu, już wtedy mieli sporo elektrowni wiatrowych, zaczynały się budować powolutku elektrownie słoneczne, to wszystko szło bardzo szeroko. Rozpoczynali taki projekt, czy tam zaczynali rozmawiać wtedy bardzo mocno, szczególnie politycy Partii Zielonych, o tym procesie tak zwanego Energiewende, czyli tej zmiany źródeł energii z tych standardowych, smrodząco-kopcących na te ekologiczne. Tylko teraz, jak dzisiaj to wypomnimy politykom niemieckim, czy w Polsce partiom, na przykład, które niemieckie interesy reprezentują, to każdy skrzętnie zapomina, że jednym z kluczowych elementów tej zielonej polityki była polityka niebieska, czyli to paliwo czyste wtedy według nich, to najfajniejsze na świecie, to które płynęło z Rosji rurą po dnie Bałtyku, czyli gaz. W momencie, kiedy rura została odcięta, najpierw sankcjami, później eksplozjami, choć tutaj co do eksplozji, ile zostało faktycznie zniszczone, tu jakoś konkretów nie mamy, nagle okazuje się, że ze względu na naciski polityczne Unia Europejska traktuje gaz jako coś, co już jest złe. Niemcy mówią otwarcie w kuluarach, że przecież na bazie gazu rosyjskiego miał być tworzony wodór. Na bazie tego wodoru miały być właśnie transportowane, miał być czy w formie amoniaku, czy w formie wodoru przy pomocy instalacji, które dzisiaj służą do transportu gazu. Miał być transportowany z Rosji do Niemiec. W Rosji miała być poza Unią Europejską ta nieładna, nieekologiczna, bardzo brudząca, bardzo CO-twórcza, czy tam CO2-twórcza produkcja tego nieszczęsnego wodoru, a w Niemczech miał być wykorzystywany. I jak dzisiaj ty budujesz swój dom, czy remontujesz swój dom, to gdybyś to robił 15 lat temu, 20 lat temu, mógłbyś sobie wybierać. Zostawiam kozę, bo jest tam, nie wiem, ładny piec kaflowy, na przykład z XIX wieku, niech sobie będzie. Na 90% czasu jest ozdobą, jeśli przyjdzie potrzeba, mogę z niego skorzystać. Bazuję na ogrzewaniu gazowym, bo jest w Polsce najtańsze, przecież leżymy na paru rurociągach gazowych, które zasilają Europę Zachodnią, a do tego stawiam sobie choćby, nie wiem, dzisiejszą nowoczesną fotowoltaikę, stawiam pompę ciepła, stawiam sobie jakieś inne narzędzia, którymi mogę się dogrzewać. Mam więc w tym momencie faktycznie możliwość korzystania z kilku źródeł energii. To, co się dzieje w tej chwili pod tymi ideologicznymi, politycznymi przepisami Zielonego Ładu sprawia, że nie będziesz mógł nie tylko korzystać z węgla, nie tylko skorzystać z drewna, mimo tego, że przecież drewno jest materiałem odnawialnym, które w Polsce szczególnie rośnie jak szalone, ale nie będziesz też mógł korzystać z gazu, bo od roku 2028 gaz będzie już traktowany jako paliwo nieekologiczne.
Pytanie się pojawia w takim razie, kto nas będzie grzał. Ostatnio profesor doktor Bartoszewicz, pardon, ale życzę, powiedział, że jest coś takiego jak przemoc finansowa. Tak to nazwa, jak dobrze pamiętam, przemoc finansowa. I pojawiają mi się właśnie różnego rodzaju dotacje, granty, jakieś wnioski, jakieś programy, gdzie obiecuje się oczywiście ludziom, że mamy pieniądze, dostaliśmy z Unii, więc warto coś zrobić. No i ostatnio słyszałem od jednego instalatora, że te programy są dobre, ale coś za tą fasadą jest. I często w tych przepisach, w regulaminach, że jeśli godzisz się na to, żeby dostać dofinansowanie 70, 80, obojętnie ile procent, ale jakąś dużą część zapłaci za ciebie budżet Unia, czyli my wszyscy, za to, żeby ktoś sobie zmodernizował kotłownię, ale w regulaminach, w tych OW, jak to się mówi, w ogólnych warunkach tej umowy, jest coś takiego, że musisz zrezygnować z kominka. Nie tylko go zrezygnować, musisz go zniszczyć, fizycznie zniszczyć. Dokładnie. I żeby podbił ci to strażak albo faktycznie jakiś urzędnik, to on przychodzi do domu i sprawdza, czy faktycznie to główne źródło, czy dodatkowe źródło nie istnieje. Zastanawiam się, dlaczego? Przecież to jest absurdalne, przecież to jest niebezpieczne. I wracam do tego pytania, kto nas będzie grzał. No bo co jeśli nie będzie prądu, co jeśli zostanie wstrzymany gaz, no to człowiek, który uzależnia się od jednego rodzaju ogrzewania, anulując, mówiąc tak wprost, swój kominek, zostaje Z niczym. Z niczym, dokładnie. Będzie tak zwana dupa zimna. Czy kto nas będzie grzał? Bo na początku pytałem, kto nas będzie karmił to na konferencji, a tutaj mogę zadać pytanie, kto nas będzie grzał. Dlaczego takie, no przecież to nie są absurdalne, to zostawię, bo myślę, że każdy to ocenił, że to jest absurdalne. Dlaczego tak niebezpieczne programy się wymyśla? Wiesz co, wymyśla się te programy z jednego powodu, bo nikt, kto podejmuje decyzję A, o tym, żeby je promować, B, żeby je uchwalać, nie jest osobiście odpowiedzialny za rezultaty, które oni przyniosą. Jeśli popatrzysz sobie na skład ludzi, którzy wchodzą dzisiaj w te, powiedzmy, mechanizmy, czy w te organizmy, które rządzą w Unii Europejskiej, to mamy tam bardzo interesujący miks. Mamy ludzi, których widać na froncie, czyli to są wszelkiego rodzaju osoby, na które my możemy zagłosować, albo takie, na które głosować nie Czyli możemy. europosłowie, tak, w parlamencie? Europosłowie to jest ta część ludzi, na którą możemy sobie zagłosować. Ja mówię celowo, możemy sobie na zasadzie, że to jest takie błahe, bo jak ktoś sobie sprawdzi, co może europoseł, to poza wygłoszeniem płomiennej, dwuminutowej przemowy. Tak jak pani Ewa ostatnio. Tak jak pani Ewa, fantastyczna rozmowa, ona ma swoją wartość, więc tutaj nie ma co z tego się śmiać, ale umówmy się, bezpośrednio na prawodawstwo europejskie taka nawet bardzo dobrze przygotowana, świetnie sprzedana przemowa, która bezpośrednio odnosi się do problemów, których faktycznie Europejczycy mają, ona nie ma żadnego wpływu. To może zrobić europarlamentarzysta. Dużo więcej europarlamentarzysta może zrobić na poziomie komisji, ale nie Komisji Europejskiej, tylko komisji zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami w ramach Parlamentu Europejskiego i zajmując się wszelkiego rodzaju polityką zakulisową. Natomiast nie wolno nam zapomnieć, że w Unii Europejskiej tych organizmów decydujących o przepisach, o tym, co będzie na nas nałożone, jest dużo, dużo więcej. Bo mamy Komisję Europejską, która mimo całego bullshitu, który o demokracji nam Europejczycy, jak ja to nazywam, Brukselczycy opowiadają, Komisja Europejska nie jest wybierana w wyborach. Komisja Europejska wybierana jest tak, jak każdy zamordystyczny system, między ludźmi, którzy się znają nawzajem. I stąd mamy na przykład panią Jurową, która nakładała ten 1 000 000 euro dziennie kary na polską elektrownię w Turowie i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie wybierani wewnętrznie, po zasługach, po kontaktach, po układach między poszczególnymi partiami politycznymi w ramach Unii Europejskiej. Oprócz tego mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oprócz tego mamy bardzo wiele instytucji, które zajmują się rozdzielaniem pewnych pieniędzy, które zajmują się proponowaniem czy propagowaniem różnych projektów, ale co jest najważniejsze, za nimi wszystkimi stoją rzesze, stoją całe armie lobbystów. Policzone to było, nie mam najświeższych danych, mam dane z roku 2018. W 2018 roku, według informacji, do których dotarłem, wychodziło przeciętnie po 7,3 lobbysty na jednego europarlamentarzystę. Może dla tych, którzy nie znają tego pojęcia, bo kiedyś dostałem od jednego przedsiębiorcy pytanie po jednym z odcinków, Grzegorz, kto to jest lobbysta? No to jest, myślę, że warto, żebyś wspomniał, kim jest lobbysta i co robi na co dzień. Lobbysta to jest człowiek, który oficjalnie, legalnie zajmuje się prowadzeniem działalności w imieniu swojego płatnika. Czyli jeżeli na przykład jestem lobbystą branży Big Pharmy, temat, który obydwaj mamy dość mocno opanowany, no to w moim interesie na przykład jest, żeby działając właśnie zakulisowo, organizując spotkania, bankiety, wyjazdy, szkolenia, czy organizując na przykład pieniądze na sprawę, która jest ważna dla pana posła, dla pani posłanki jakiejś tam, żebym ja organizując coś dla nich, mówił im jasno, słuchajcie, my wam pomożemy w tym, żebyście wygrali następną, na przykład kampanię prezydencką na prezydenta swojego miasta, czy pomożemy wam w kampanii do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu Krajowego, a za to proszę poprzyjcie w głosowaniu
to, że pani minister, którą my tam sobie wsadzimy przy pomocy takich jak wy, większej ilości, że ona na przykład jednym podpisem wyprodukuje nam 120 000 cukrzyków. Normalni ludzie mówią, ty Pogoda, walnij się w dekiel, jak to wyprodukuje 120 000 cukrzyków? Przecież ludzie na cukrzycę chorują od wieków, ludzie na cukrzycę chorują masowo, widzimy jak jesteśmy dzisiaj otyli, no zresztą o kim to mowa, ja mogę na ten temat coś powiedzieć. Tak, wiem, białe dobrze kryje. Coraz lepiej jest. No, nie, jest lepiej, ale długa droga. Ale wracając jak wyprodukować 120 000 cukrzyków? Bardzo prosto. Zostając ministrem zdrowia, zmieniając normę, od której jesteś zagrożony cukrzycą albo stałeś się cukrzykiem. Jeden podpis, 120 000 nowych klientów na insulinę, na pompy insulinowe, na leki, na zabiegi i tak dalej. Jeden podpis jednej pani minister, jeden podpis jednego pana ministra w jednym kraju. To jest kilka miliardów euro dołożonych do kasy danego producenta czy danej grupy producentów. Tym zajmują się lobbyści. Co ważne, oni to robią legalnie, są normalnie zarejestrowani jako organizacje lobbystyczne, jako ludzie działający w ramach organizacji branżowych czy dla poszczególnych firm, dla poszczególnych grup. I jest to traktowane jako część tego całego cyrku. Coraz mniej czasu zostało do konferencji. Do konferencji agent specjalny i przyjaciele. Widzimy się na miejscu. A jeśli nie zdążysz kupić swojego biletu, żebyśmy zobaczyli się na żywo, to możesz kupić bilet do transmisji online, bądź wszystkim tym, którzy albo nie zdążą kupić biletu, albo są po prostu z drugiego końca świata. Wszystkie szczegóły i możliwość zakupu takich biletów online w linku poniżej. Do zobaczenia. Słyszałem o tym obniżaniu norm od kogoś, kto siedział w branży przez kilkanaście lat na wysokim stanowisku i dochodząc do tak zwanej ściany w Excelu, podnosząc normy sprzedaży, zadał kiedyś pytanie swojemu przełożonemu: i co teraz? Przecież wszyscy nasi klienci już po prostu kokardę mają pełne półki zapasów. Co my mamy teraz zrobić? Nie da się więcej po prostu sprzedać na naszym konkretnym rejonie, no bo na następnym rejonie już sprzedają inni. No to właśnie padła taka odpowiedź, właśnie jak powiedziałeś, czyli spokojnie wyprodukujemy sobie następnych klientów, bo już to wszystko jest w przygotowaniu. Wracam jeszcze do tych lobbystów, bo mi się spodobało i taka analogia mi się pojawiła w głowie. Powiedz, czy to w ogóle skomentujesz, bo ostatnio pojawiają się w przestrzeni publicznej, tak to powiem bardzo ogólnie, informacje, że Niemcy lobbowały w kierunku, pomagały obecnej władzy wygrać wybory za to, żeby obecna władza budowała CPK w Niemczech. O, tak to powiem. Wiesz co, to budowanie CPK w Niemczech to jest lekkie nadużycie, bo mówimy tak naprawdę o rozbudowie lotniska we Frankfurcie nad Menem. Lotniska, które jest największym lotniskiem w Europie, zawsze pełniło rolę ogromnego hubu, jeśli chodzi o te transporty dalekobieżne. Natomiast to, że my nie budujemy naszego CPK, zupełnie zmienia rachunek ekonomiczny lotniska we Frankfurcie. Frankfurt jest lotniskiem, które my znamy, osoby, które sporo podróżują, jako świetne miejsce przesiadkowe dla przewiezienia nas plus naszego bagażu podręcznego, jak jedziemy na konferencję, nie wiem, na 3 dni, czy na parę dni do klienta, czy na jakieś wakacje. Natomiast lotnisko w Frankfurcie jest genialnym i ogromnym hubem transportowym, bo samoloty wożą nie tylko ludzi, to co my potrafimy zrozumieć, ale samoloty to przede wszystkim przewóz towarów. I to jest coś, o czym mało kto myśli, o czym mało kto mówi. Tak samo dotyczy to powiedzmy pociągów. My widzimy te pociągi, którymi dojeżdżamy na spotkanie w jedno, w drugie, piąte miejsce, czy jedziemy do babci, a tak naprawdę pociągi czy linie kolejowe żyją z tego, że wożone są po nich towary. Więc to, że nie będzie naszego CPK, które miało od początku być ogromnym hubem towarowym, ogromnym hubem cargo, podłączonym kolejami do polskich portów, podłączone kolejami do polskiego Śląska, do zakładów przemysłowych, które mamy na południu i tak dalej, zupełnie zmienia sytuację, jeśli chodzi o kalkulacje dla rozbudowy lotniska we Frankfurcie. Niemcy mają w tej chwili świetny, wielki jakby hub lotniczy w Lipsku. Mają w tej chwili rozbudowę Frankfurtu, mają 2 ogromne porty, Bremerhaven i Hamburg, jeśli chodzi o wyjścia obydwu rzek, czyli i Elba i w tym momencie możliwość wypłynięcia barkami praktycznie z całej centralnej części Niemiec do portów, sprawia, że jest to kraj, który nadal cały czas blokując decyzje pewnych krajów ościennych, robi co chce, jeśli chodzi o utrzymanie swojej gospodarki w górze. A wracając takim długim kółkiem, jak my to zwykle niestety ze mną, do tematu naszej energetyki. Zobacz, co mamy dzisiaj. Niemcy pozwoliły przez wejście do rządu Partii Zielonych wyłączyć swoje elektrownie atomowe. Po wybuchu w Fukushimie, po tej awarii związanej z elektrownią atomową w Fukushimie, kiedy morze zalało, fala tsunami po trzęsieniu ziemi zalała preparaty, czy tam, agregaty utrzymujące bezpieczeństwo elektrowni, doszło do eksplozji, doszło do uszkodzenia reaktorów i tak dalej. Cały świat się wystraszył.
No bo przecież do jasnej cholery mamy kolejną awarię, prawie tak poważną jak ta u nas za granicą zaraz, czyli w Czernobylu. I na masie, jakby na fali tego strachu, niemieccy zieloni docisnęli panią Merkel, która wtedy była kanclerzem i jakby przez układy polityczne wewnętrzne, wykorzystując oczywiście wajchę ciśnienia medialnego, doprowadzili do sytuacji, w której pani Merkel podjęła decyzję o tym, że wyłącza niemieckie elektrownie atomowe. One były gdzieś tam już od kilkudziesięciu lat w użytkowaniu, ale miały przed sobą jeszcze resurs techniczny, że spokojnie mogły jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat produkować energię. Niemcy na mocy tego ciśnienia politycznego, na mocy tego ciśnienia lobbystycznego, ciśnienia od strony Rosji, która chciała sprzedawać więcej gazu, od strony wszelkiego rodzaju innych dostawców źródeł energii, doprowadzili do sytuacji wyłączenia elektrowni atomowych. Elektrowni atomowej nie da się odbudować w 5 minut, nie da się jej uruchomić w 5 minut. To jest temat, który jest bardzo, bardzo złożony, czasami nawet niemożliwy. Co więc dzisiaj robią Niemcy? Kiedy tak, wyłączyli swoje atomówki, kiedy przestawili swoją gospodarkę, czy właściwie gospodarkę energetyczną w dużym stopniu na to, żeby budować źródła wiatrowe, źródła słoneczne, bo mieli pewny ten stały, spokojny prąd dla przemysłu zapewniany przez ruską rurę z gazem, co zrobili Niemcy, kiedy nawet tą rurę z gazem im wysadzono? Po pierwsze, docisnęli wszystkich dookoła, żeby byli od nich uzależnieni energetycznie, a po drugie, przestali się przejmować różnicą między tym, co się mówi, co się robi. Mówią jedno, mówią o to, że są właśnie krajem, który najmocniej ciśnie tą zieloną gospodarkę, że mają najwięcej źródeł wiatrowych, źródeł odnawialnych, takich, śmakich i owakich. Mówią jedno, robią drugie. W tej chwili w Niemczech, w okolicach Aachen, wycina się farmy wiatrowe, żeby poszerzyć odkrywkę, w której wydobywa się najgorszy możliwy węgiel brunatny do zasilania standardowej elektrowni węglowej, bo przemysł musi mieć stałe dopływy prądu. On nie może mieć wahnięć dobowych z elektrowni słonecznej, która w nocy nie działa. Nie może mieć zmian, jeśli chodzi o ilość prądu, o jakość tego prądu, jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe, gdzie cały czas, w zależności od tego, gdzie wieje, dostarcza się prąd. Jedno robią, drugie mówią. Ja bym chciał, żeby Polacy też tak robili, polski rząd, no ale do tego trzeba mieć polski rząd. No właśnie, ta hipokryzja tutaj z tego, co powiedziałeś, jest ogromna. Ja będąc kilka lat temu, to było 3 niż 7, w okolicy Dortmundu. Nie pamiętam miejscowości, ale to nie był sam Dortmund i tam otwarła się bardzo duża kopalnia węgla kamiennego. Ona była po prostu nowym zakładem. I to było dla mnie i dla mojego przyjaciela, z którym tam byłem, szokujące. Zresztą on górnikiem był w Polsce, więc on też wiedział, co się dzieje, tak, że zwalniano kolegów, że zalewano kopalnie, tak jak Krupińskiego i tak dalej. Więc on to widział i dziwił się, że zaraz za granicą, zaraz w kraju, który mówi o tej zmianie ekologicznej w tym zielonym kierunku, otwiera się kopalnia, więc oni jedno mówią, drugie robią. Ty mówisz, że chciałbyś, żeby Polska robiła tak samo, ale musimy mieć polski rząd. Tu często się mówi o tym, że mamy rząd polskojęzyczny. Co się musi w Polsce wydarzyć, żeby ten potencjał głodnych Polaków, ale nie głodnych dosłownie, tylko głodnych właśnie intelektualnie, głodnych do dalej rozwijania siebie, iścia w kierunku faktycznie rozwijania kraju, bo Polacy dalej to chcą robić. Widać to na ulicach, widać to w rozmowach, widać to w restauracjach. Polacy czują te 30 ostatnie lat, że faktycznie było coraz lepiej i oni dalej chcą. Tylko cały czas czuć tutaj, że jakiś jest hamulec ręczny. Co my jako Polska powinniśmy zrobić? Bo niektórzy ostatnio mi powiedzieli, że no okej, przepisy przepisami, ale nie musimy tego słuchać, nie musimy tego robić. To są przepisy unijne, niech Unia sobie to robi. My wchodziliśmy do innej Unii, albo przynajmniej co innego nam obiecywano. Tak. Wiesz co, ja na to patrzę już bardzo praktycznie na przykładzie choćby moich klientów. Moi klienci, czyli firmy średnie, duże, małe, najróżniejsze, bo tych klientów mam najróżniejszych, bardzo często stają przed takimi samymi decyzjami, które ty w tej chwili podejmujesz w kwestii swojego kominka. Czyli mają informację o tym, że jakieś przepisy z Brukseli, ze Strasburga, czyli z Unii Europejskiej przyjdą, i za 3-4 lata będzie trzeba dopasować się do jakiegoś nowego typu zasilania ich maszyn, do nowego sposobu rozliczania podatków, do tego, śmego czy owego. Tu są 3 różne albo 4 nawet różne grupy ludzi. Jedni mówią, dobra, skoro za 4 lata będzie obowiązywało coś nowego, to już dzisiaj jako pierwsi kupmy tą nową technologię. Jeżeli ona faktycznie jest sensowna i jesteśmy na nią skazani, no to już dzisiaj się podporządkujmy temu, co nam kazali. Ale oprócz tej grupy, mam grupę takich, którzy wychodzą z założenia, że na przykład chcą zapłacić pieniądze za to, żeby ktoś im zrobił analizę tych przepisów dotyczących źródła zasilania ich instalacji do, powiedzmy, wygrzewania czegoś, do lakierowania, do spawania, do tego, do śmego, do owego i zobaczył, czy są w tych wszystkich przepisach europejskich i przepisach polskich elementy, które im grożą. Ja mam klienta na przykład pod Lublinem, który ma dużą firmę, w której musi korzystać z komór takich do właśnie wypiekania jakichś tam farb, jakichś innych pierdół. I on powiedział wprost, sprawdziliśmy wszystkie warunki, wyszło nam, że będziemy płacili około 35-40 tysięcy miesięcznie kar
za to, że nie zmieniamy swojego źródła ciepła. Czyli, że zamiast przechodzić z gazu na zasilanie na przykład elektryczne, że my to zostawimy sobie. On zrobił kalkulację, mówi, ja wolę płacić 40 koła i nadal amortyzować instalację, za którą zapłaciliśmy przy budowie fabryki x set tysięcy złotych te 8 czy 9 lat temu, niż w tej chwili wydawać następne 1,5 miliona na to, żeby robić instalację, co do której nie mam pewności, że ona będzie tą docelową. Bo raz jeszcze wróćmy do tego, o czym żeśmy rozmawiali na początku. Kiedy wchodziliśmy w temat Zielonego Ładu i jednym z paliw ekologicznych, promowanych wtedy przez Niemcy, promowanych wtedy przez Unię Europejską, był gaz. Gaz ciągnięty od ruskich rurą po dnie Bałtyku. Ruski dzisiaj już jest BB, już jest dzisiaj nieładny, niedobry. W związku z tym również jego gaz jest niedobry. Ale nie zapominajmy, że dopóki ta rura nie została wysadzona w powietrze, Niemcy jedno mówili, tak, Ukraina naszym bratem, będziemy tutaj stawiali warunki, będziemy się bronili przed agresją rosyjską, ale jedną ręką pokazywali, że nie wolno, drugą ręką dawajcie gaz, bo nie mamy z czego żyć. Nikt w Polsce dziś nie mówi o tym, że w tej chwili, mimo trwającej od ponad 2 lat, no przesadzam, od 2 lat, ponad 2 lat, przepraszam, wojny na Ukrainie, przez terytorium Ukrainy dalej płynie 100% gazu, które zasila Austrię. Ogromna procent gazu, który zasila Włochy. My mówimy dzisiaj o sytuacji, że wielka rafineria, jak ktoś jechał z Ostrawy do Wiednia, obok takiej wielkiej rafinerii w Szwechiat, to jest mała miejscowość przed samym Wiedniem, a rafineria jest zaraz przy autostradzie, wygląda cudownie, szczególnie w nocy. Ta rafineria stoi na rurociągu, który idzie przez Ukrainę i transportuje do Austrii ruski gaz. Nikt nie zadaje pytania, bo jest to niewygodne. Dokąd idą produkty z tej rafinerii? Czy Austria zżera całą produkcję rafinerii Szwechiat, czy może 60-70% tej produkcji przeskakuje przez granicę i zasila niemiecki przemysł? My musimy zacząć rozliczać naszych polityków również z takiego sprytu biznesowego. Ktoś mi powie, to jest przecież obłudne, to jest nieetyczne, to jest niefajne. W dupie z tym. Jeśli umieram z głodu, jeśli mój kraj się kończy, jeżeli staliśmy się niewydolną gospodarką, bo całym szaleństwem wokół COVID-a, całym szaleństwem wokół tej ogromnej pomocy, nadmiernej moim zdaniem w dużym stopniu pomocy, której udzieliliśmy Ukrainie, jesteśmy dzisiaj na kolanach, ekonomicznie jesteśmy krajem zbankrutowanym, to zacznijmy robić to, co robią wielcy. Mówić jedno, robić drugie. Nie zamykajmy kolejnej kopalni, nie pozwólmy sobie zamknąć Turowa, a przede wszystkim my jako ludzie, bo to pytanie mi zadałeś, przestańmy liczyć na to, że pojawi się jakiś jeździec na białym koniu i nas uratuje. Chciałem zauważyć dla tych, którzy słuchają z uwagą, już jeden jeździec na białym koniu się pojawił. Przyjechał z Brukseli pociągiem na Centralny, dzięki PiS-owi dzisiaj jest premierem Polski. Człowiek, który obiecywał rzeczy, co do których mieliśmy pewność, bo już widzieliśmy tego faceta u władzy, że nie zrealizuje praktycznie żadnej ze swoich obietnic, a będzie realizował rzeczy, które są nie w interesie Polski. Nie czekajmy, aż ktoś za nas zrobi robotę. Aż kurz z pogodą, nie wiem, z ludźmi najróżniejszymi w polityce, w mediach, tych nieoficjalnych i tak dalej, wywoła jakąś zmianę. Do jasnej cholery, wyłączcie telewizory, przestańcie słuchać reklam radiowych, zrozumcie, że albo się postawicie i zaczniecie po prostu na poziomie swoich codziennych decyzji kupować polskie, płacić ludziom gotówką, pilnować tego, żeby polski przedsiębiorca, który obok was żyje, mógł przeżyć, zamawiać usługi od ludzi, którzy są sensowni i tak dalej, bo jeśli sami się nie ogarniemy w dużej masie, to nikt nam nie pomoże. Bo ci ludzie, którzy są na świeczniku na samej górze, po prostu zostawią nas całkowicie na łaskę wielkich tego świata. Ty myślisz, Radku, że tutaj jest kwestia tylko świadomości? Bo nagrywałem ostatni odcinek o tym, czy Polacy płacą gotówką, czy kartą i pojawił się tam jeden problem. Właśnie brak świadomości. Wielu z tych ludzi, których zaczepiałem na ulicy, może to złe słowo, z którymi rozmawiałem na ulicy, to mnie bardzo zdziwiło. Część z tych ludzi nie miała pojęcia, to nawet wtedy do kamery teraz zerknę, nie miała wtedy pojęcia, że płacąc kartą u jakiegokolwiek sklepikarza w jakimś miejscu, gdzie jakieś usługi Xero, cokolwiek robisz Xero, a propos, oni mają dodatkowy rachunek miesięczny. Dodatkowy rachunek, żeby podzielić się z wielką korporacją, tak? Z Vizą, z Mastercard i tak dalej. No to nie jest mała polska firma spod Konina, tylko to jest ogromna korporacja, kolejny bank, kolejna korporacja, która ma mało. Jeszcze z tej płatności kartą, bo część tych osób mówi jak Grzegorz, no ale jaka to jest różnica? Przecież ja i tak płacę 50 zł za 2 kawy. To 50 kartą czy 50 gotówką to jest jedno. I wiesz, jak dużo ludzi w komentarzach napisało, że ja nie miałam pojęcia, że kliknięcie tą kartą do terminala sprawia, że tam dodatkowy procent co miesiąc ten właściciel polskiego biznesu musi zapłacić.
I wtedy część tych ludzi mówi, to ja od dzisiaj zmieniam swoje nawyki, przynajmniej w jakiejś części. Więc jak to nazwać, jeśli nie brak świadomości? Więc tutaj odwracam to do tego naszego Zielonego Ładu, że część naszego społeczeństwa mówi, no ale Zielony Ład to jest jakiś temat polityczny, ja tego nie rozumiem. Mnie to nie dotyczy, no bo co mnie dotyczy? Dzieci mi się urodziły, dom teraz buduję, pracę zmieniam, ogródek robię, byłam na wakacjach. To mnie dotyczy, bo to dotyczy mnie. Powiedz w kilku zdaniach, jak mocno dotyczy Zielony Ład każdego Polaka i że to nie jest tylko kwestia kominka. Ktoś powie, ja w bloku mieszkam, mnie kominek nie dotyczy, że to nie jest tylko kwestia ogrzewania i energii, ale to jest też kwestia kilku kolejnych tematów, czyli między innymi właśnie rolnictwa, transportu i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, ja myślę, że tu zaczęliśmy już rozmawiać, co się musiałoby wydarzyć, żeby ludzie się obudzili. No to obudzą się, jak dostaną rachunki. Ja dzisiaj w swoim rachunku za mieszkanie mam prawie 400 zł co miesiąc tak zwanego funduszu remontowego. Dlaczego? Dlatego, że mój budynek, nie stary, bo budynek jest z roku 2000, więc był budowany już na w miarę nowoczesnych materiałach, był budowany z nowoczesnymi oknami, z dobrą wentylacją, z bardzo sensownym ociepleniem, tam bodajże 10 czy 11 centymetrowym styropianem. Ten budynek w ciągu ostatnich 2 lat został wypruty z tych wszystkich rzeczy wsadzonych w niego w roku 2000 i za 12 milionów złotych spółdzielnia, do której ten budynek należy, zrobiła nowy styropian. Mój balkon jakby zwęził się o 15 centymetrów. I teraz o ile zamiana 11 czy tam 10 centymetrowego styropianu na ściankach mojego mieszkania, mówiąc o tym balkonie, na 24 czy tam na 20 centymetrowy, no powiedzmy, że rozumiem, bo grubsza warstwa bardziej chroni ścianę pokoju, który jest za nią, o tyle nie rozumiem, dlaczego betonowa balustrada została również obłożona tym styropianem, cieńszym, ale styropianem. Co w balustradzie ma być cieplej? Ja rozumiem mostki termiczne na podłodze i tak dalej. No to są rzeczy, o których człowiekowi, który trochę rozumie technologię, który trochę rozumie fizykę, są do wytłumaczenia. Ale po jaki grzyb obkładać balustradę betonową tą pianką czy tam styropianem i tynkiem? Radek, to są metry, a na fakturze się zgadza, tak? Dokładnie, więc jakby ja na to patrzę. Dlatego jeżeli ktoś mi mówi, że ten Zielony Ład mnie nie dotyczy, dzisiaj ja płacę 400 rachunku więcej z tego tytułu, że mój budynek został dostosowany już do przepisów europejskich na poziomie spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli wejdzie nam ETS2, czyli system opłat środowiskowych dla transportu, dla tych wszystkich jakby tematów, które do tej pory były wyłączone spod tych opłat za tak zwane emisje, a do tej pory opłaty emisyjne płaciły elektrownie, elektrociepłownie, jakiś tam przemysł i tak dalej. Czyli wszystkie ceny naszych produktów rosły, ceny ogrzewania rosły, ceny ciepłej wody rosły, to wszystko rosło, bo było obciążone ETS-em 1. stopnia. W tej chwili wchodzi ETS2. Jeżeli nawet zaufamy, choć to nie jest dobry ruch, politykom z Unii, którzy mówią, że wartość tych certyfikatów, które będą budowały cenę, czyli wartość podatku, bo de facto ETS2 to przecież podatek, że ta wartość nie przekroczy 45 euro za pojedynczą jednostkę, to nawet jeżeli będzie to tylko te 45 euro, które oni nam w tej chwili promują, to oznacza, że każdy litr paliwa, który kupujemy na stacji benzynowej od ceny dzisiejszej, dla przypomnienia, panie Tusk, nadal nie jest 5,19, które pan obiecywał w kampanii, ale od ceny dzisiejszej dojdzie nam dodatkowe 40 groszy, jeżeli zostanie 45 euro. Problem jest tylko taki, że handel emisjami na poziomie ETS-u 1, ten, który już mamy za sobą od lat, pokazuje, że jak dobrze się ułoży, to te ceny pojedynczej jednostki zamiast 40 euro mogą sięgnąć nawet 200 euro. I wtedy oznacza to, że w każdym litrze benzyny będziemy mieli nie 40 groszy dodatkowego nowego podatku, tylko złoty 60, złoty 70. Mamy więc litr paliwa za 9 zł. Co to zmieni dla ciebie, człowieka, który ma jakieś pieniądze, który robi jakiś biznes, który coś tam robi, zaciśniesz pośladki, dasz radę. Ja też dam radę. Ale ten litr paliwa będzie w każdym bochenku chleba przywiezionym do naszego osiedlowego sklepu, w każdym bochenku chleba, który przyjedzie w formie głębokiego mrożenia do lokalnej Biedronki, Lidla, Żabki czy kogokolwiek innego. Dociskanie nas na poziomie rachunków za prąd, za paliwo, za wodę, to jest ten poziom najniższy, poziom, z którego nie jesteś w stanie się wyzwolić, bo mało kto z nas ma możliwość wykopania sobie studni głębinowej i dopuszczenia tej wody do spożycia. Mało kto ma z nas możliwość zbudowania sobie, nie wiem, czy fotowoltaiki, czy małej turbiny wiatrowej i niezależności. A jak wyjeżdżasz poza swoje fyrtle, jak to się mówi na Śląsku czy Wielkopolsce, tak, znam tę gwarę, nagle się okazuje, że nie jesteś w stanie nawet samochodem elektrycznym na własnym prądzie dojechać do Warszawy na spotkanie z kuszem, bo musisz gdzieś się doładować, bo musisz gdzieś się dotankować. Zeżrą nas na poziomie zero-jedynkowym, na bardzo niskim. A my jeszcze nie rozmawiamy o dyrektywie budynkowej. My jeszcze nie rozmawiamy o tym, że oprócz wyremontowania do tego standardu zielonego naszych domów czy mieszkań w blokach, trzeba do tego standardu doprowadzić za nasze pieniądze, z naszych podatków, wszystkie szkoły, szpitale, urzędy,
wszelkiego rodzaju instytucje, które wiszą na naszym cycku, za przeproszeniem, i żrą nas, wysysają, bo mamy tam miliony ludzi zatrudnionych w urzędach. Mamy masę obiektów, które będą również dociągane do tego standardu. I wracając do przykładu, o którym już mówiłem, są firmy, czy są ludzie, którzy mówią, zróbmy to jak najszybciej, żeby jak największym czasie sobie to rozłożyć. Następni mówią, sprawdźmy, czego nie musimy robić, żeby się po prostu nie narażać na koszty. Jeszcze inni mówią, zobaczmy, czy da się kupić kwit, no bo to Polacy zawsze kombinują, czy da się kupić kwit, żeby nie musieć robić niczego. Robiliśmy tak w czasach słusznie minionej zarazy, będziemy pewnie robili przy następnej, którą nam przywiozą, no bo za dużo się zarabia boków na różnego rodzaju zastrzykach w ramionko i tak dalej. Polacy kombinują. Ale większość ludzi na świecie, większość ludzi w Europie, większość firm w Europie nie będzie funkcjonowała na tym poziomie. Jak ktoś ich dociśnie przepisami z góry, to oni podniosą koszty swojej działalności, co oznacza, że podniosą ceny swojej usługi, ceny swoich produktów. I ty powiesz, wszystko jedno, jeżeli mi zapłacą 20% więcej, bo podniosłem ceny, to ja mogę płacić 20% więcej komuś. Tyle tylko, że grupa klientów, którą stać na to, żeby kupić dzisiaj, nie wiem, wejście na konferencję, książkę, moją usługę, twoją usługę, cokolwiek innego, jeżeli ich koszty życia podskoczą o 20% na paliwie, o 30% na mieszkaniu i tak dalej, nagle się okaże, że nam ucieka z naszego rynku 20, 30, 40% klientów, którzy mogą naszą usługę kupić. I świat się przestaje robić ciekawy. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że Polacy nauczyli się, że przez ostatnie te 30 lat od roku 90, powiedzmy, ja to liczę tak 93, 4, kiedy ten dramat, który nam zafundował Balcerowicz z panem Jeffreyem Sachsem, czyli całkowita kradzież polskiego majątku narodowego, majątku, na który pracował twój dziadek, twój ojciec, mój ojciec i tak dalej. Od 94-5 roku Polacy są przyzwyczajeni, że jest coraz lepiej. Niemcy, o których rozmawialiśmy przed programem, przyzwyczajeni są do tego od połowy lat 50., kiedy mieli cud gospodarczy, kiedy wystarczała jedna pensja faceta, żeby żona mogła być w domu z 3, 4 dzieci, żeby stać ich było na wakacje, na gówniany samochód, nie wiem, jakiegoś Garbusa czy jakieś NSU Prince. Potem było coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Ja sam pamiętam moje pierwsze lata w Niemczech. Rok 96, 97, kiedy poznawałem Niemców po raz pierwszy, bo ja od 96 roku pracuję z zagranicą, z Niemcami cały czas. Oni mieli bardzo, bardzo, bardzo wysoki standard życia. Nie znaczy to, że wszyscy jeździli Rolls-Royce'ami. Oni mogli mieć 5-letniego Opla czy 3-letniego Volkswagena, ale stać ich było na to, żeby dziecko pojechało na konie, żeby pojechało na obóz, żeby pojechać na święta do rodziny, żeby pojechać na jakiś wyjazd zagraniczny. Przecież niemieccy emeryci to była jedna z sił napędzających polską turystykę przez całe lata. Ja jestem z Wrocławia, więc niemiecki turysta w czasach, kiedy byłem przewodnikiem jeszcze w liceum, był moim głównym źródłem dochodu. I efekt jest nagle taki, że dzisiaj nawet tych bogatych Niemców nie stać na ten standard życia. Nie stać na ten standard życia Anglików, nie stać Francuzów, Holendrów czy Irlandczyków. Wszyscy dzisiaj mamy te same problemy, bo jesteśmy ciśnięci rachunkami, a one wprost wynikają z Zielonego Ładu. Dokładnie, Klamrom, to tak podsumowałeś. Przed programem, pijąc kawkę poranną, rozmawialiśmy o tym, że nie tylko Polacy już to czują, a dopiero poczują. No, trzeba po prostu o tym mówić, myślę, tak jak jest i przygotować się na to też. Ale i Niemcy to czują. Rozmawiałem w ten weekend z kilkoma znajomymi z Niemiec, tak specjalnie, żeby to sprawdzić, bo dowiedziałem się od jednych, że jest ciężko i że to widzą, że już 50 euro w sklepie to nie oznacza nic, że to po prostu jest no, że serio, to można kupić jakieś duże ściananie może. Trochę może przesadziłem, ale to są ich słowa. Znaczy najlepsze jest to, że ceny tam i tu są nadal takie same, to znaczy oni nadal zarabiając te 3 razy więcej, 3,5 raza więcej, nadal mają standard życia dużo lepszy niż my, ale mało kto w Polsce myśli o tym, że Niemcy praktycznie nie mają własnych mieszkań. Nie mają własności, mają wynajmy. Większość wynajmu, więc tam była informacja, że za 700 euro dało się wynająć mieszkanie, zapłacić tam dodatkowe opłaty i faktycznie 2000 euro coś tam oznaczało. Tak. Dzisiaj te 2000 euro rozchodzi się dokładnie tak jak w Polsce kilka tysięcy złotych. Nie wiem, co to znaczy kilka tysięcy złotych, no bo w różnych rejonach kraju jesteśmy teraz w centrum Warszawy, więc tu 5000 złotych, to ktoś powie, ile? No 5000 złotych to jest mało. Ktoś powie na centrum Warszawy, żeby dojechać, żeby zaparkować, żeby wynająć mieszkanie, zjeść i tak dalej. Ale znowu w innym rejonie Polski 5000 złotych może być większą kwotą. Ale tylko jedno zdanie dorzućmy. Jest coś takiego, że my mamy tak polska natura, że my się pocieszamy, że inni mają gorzej. Tymczasem ja mam takie stare przysłowie, którego mnie dziadek nauczył, zanim gruby schudnie, to chudy zdechnie. I to jest to coś, o czym powinniśmy myśleć. Jeżeli dzisiaj w twoich okolicach, Tychy, Bielsko,
Przemysł wynoszony jest choćby do północnej Afryki, bo mamy przecież całą linię technologiczną produkcji silników Fiata, która wyjechała z Bielska, pojechała do Maroka. Jeżeli dzisiaj przemysł z Polski ucieka, amerykański przemysł, francuski, niemiecki i tak dalej, bo Polska stała się krajem zbyt kosztownym, jeśli chodzi o produkcję, bo mamy podniesione dzięki Polskiemu Ładowi, podniesione koszty pracy, podniesione podatki, podniesione koszty ubezpieczeń społecznych, a do tego Zielony Ład podnosi nam cenę energii, to my za chwilę będziemy w sytuacji tego chudego, bo my jeszcze nie dorośliśmy finansowo, zapleczem finansowym do tego poziomu, który ma przeciętny Niemiec czy przeciętny Francuz. Zanim oni wyjdą na ulicę, to nas już nie będzie. To jest problem. No i zostawmy tutaj 3 kropki do przemyślenia. Taką ciszę, taką pauzę jak w radiu, żeby się na chwilę zastanowić. Ale zadam krótkie jedno pytanie na zakończenie dzisiaj. Żeby było coś pozytywnego i żeby było jakieś rozwiązanie. Co, Radku, każdy z naszych słuchaczy, który dzisiaj nas słucha, być może po raz pierwszy, bo kanał rośnie, za co bardzo dziękuję. Prawie 10 000 nowych subskrypcji w ciągu miesiąca. To jest bardzo dużo. Super. Więc bardzo dziękuję za to, że chcecie, że jesteście świadomi, że chcecie faktycznie tego słuchać. Ale część osób mówi, ja tylko słucham, ale co ja mam zrobić? Wy tylko mówicie, wy tylko się spotykacie, siadacie, jeździcie, nagrywacie, ale co ja mogę zrobić? Co w sytuacji właśnie tego, że ten nowy ład wchodzi i co taki Kowalski czy Nowakowa, która nas dzisiaj słucha, może już dzisiaj zrobić chociaż małego? Przede wszystkim musimy pamiętać o jednej rzeczy, że dopóki nie trzymają nam pistoletu przy głowie, my nadal mamy możliwości. Ludzie w Polsce są uczeni przez media, przez polityków takiego baraniego posłuszeństwa, że jak w Brukseli ktoś tupnął nóżką, to oni wszyscy tutaj ruki paszwam i wykonywać dziady. Tak, nie pytać, robić. Maul halten. Tymczasem tak to nie działa. My nadal przez to, w jaki sposób funkcjonuje ten cały twór nazwany Unią Europejską, przez to, że on jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od opinii publicznej, od mediów i tak dalej, my mamy ogromną siłę. Nie wiem, Grzegorz, czy ktoś jeszcze pamięta z naszych widzów, bo ty na pewno, bo ty jesteś taki sam foliarz i onuca jak ja. Mieliśmy taki moment, kiedy pod koniec roku 2021, na początku roku 2022, zaraz przed tym, jak najlepszy lekarz świata Władimir Władimirowicz Putin wyłączył pandemię na całym świecie jednym atakiem na jeden kraj, w jednym miejscu w Europie, na całym świecie nagle problem się skończył. Zaraz przed tym mieliśmy wprocesowane w polskim Sejmie, w polskich władzach 2 takie przepisy. O obowiązku tego zastrzyku tutaj w ramionko i o ograniczeniach związanych z wejściem do różnego rodzaju instytucji i tak dalej, i tak dalej. Nie wyszliśmy na ulicę. Nie było rozruchów, tak jak w latach 80., gdzie ja pamiętam do dzisiaj, jak na balkonie moich rodziców wylądował jakiś tam petarda czy jakiś pojemnik z gazem łzawiącym. Nikt nas nie pałował, nikt nas nie lał wodą. Lali nas wodą wcześniej, jak protestowaliśmy przeciw lockdownom, ale to nie było przy tej okazji. Nie było twardszego zamordyzmu niż przez ileś miesięcy przed. Ale przez to, że my między sobą w internecie, w takich programach, na kasowanych filmach, na kasowanych kontach, rozmawiając między sobą, w sklepie rozmawiając między sobą w pracy, wymieniliśmy się informacjami na temat tego, że to szaleństwo nie ma żadnej podstawy, że to szaleństwo jest przekręcone na maksa, że nie ma powodu, abyśmy wywalali cały nasz świat do góry nogami tylko dlatego, że tak powiedziała pani w telewizorku albo coś się wyświetliło na żółtym pasku. Ci ludzie siedzący w polityce, zarówno tu w Warszawie, jak i na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie tych władz, oni cały czas kupują informacje z rynku. Co mówią ludzie, do jakiego poziomu są doprowadzeni, jak daleko jeszcze możemy się posunąć. My wtedy na poziomie internetu, na poziomie naszych rozmów wewnętrznych, komentarzy, opinii, lajkowania lub dobijania jakichś materiałów, daliśmy jasną, chociaż zawalowaną informację władzy. Nie pozwolimy na to. Obydwa te projekty wylądowały w zamrażarce, obydwa te projekty czekały na lepszy czas. I mimo tego, że na koniec stycznia czy na początku lutego profesor Horban nas straszył, że wszyscy poumieramy, to okazało się, że 3 tygodnie później, jak otwarto granice z Ukrainy, 3 miliony ludzi bez zabiegów takich śmakich, bez masek i innych gówien weszło do tego kraju, nikt nie umarł. Co więcej, umarł sam projekt medialny o nazwie Zagrożenie. To jest nasza siła. Rozmawiajmy między sobą. Ja zawsze się śmieję, że jak ktoś jest zacietrzewiony na tym, że nie wierzy w to, że ten Zielony Ład jest taki zły, że po prostu on się dopasuje, on se załatwi, nie marnujcie czasu na takiego człowieka, szkoda energii. Ale jest wokół nas, jest wokół was, tam masa ludzi, którzy już otworzyli jedno oczko, którym już zaczyna coś nie pasować, którzy zadają pytanie, dlaczego do cholery namówiliście mnie do zakupu instalacji fotowoltaicznej, a teraz nie kupujecie ode mnie prądu? Dlaczego na kalkulacjach 3 lata temu pokazywaliście mi, że ona mi się zwróci w 6 lat, bo będę za prąd od elektrowni dostawał tyle i tyle pieniędzy? Dlaczego ktoś mnie oszukał tutaj? Dlaczego ktoś mnie wystawił tam? Dlaczego ktoś za przeproszeniem zerżnął mnie w tym miejscu albo w innym miejscu? Dlaczego ktoś uchwala przepisy, które są przeciwko mnie?
człowiekowi, który ze swoich podatków, ze swojej pracy wygenerowuje ten majątek, który ci ludzie w Warszawie, ci ludzie w Brukseli tak łatwo przemieniają na swoje własne interesy. Protest w internecie, rozmawianie z ludźmi, którzy jeszcze się nie do końca obudzili, to jest ten pierwszy krok, który może zrobić każdy z nas. Nie czekajmy na nowego Wałęsę, nie czekajmy na nowego Jana Pawła II, na nowego Reagana, który przyjedzie do Berlina i powie Mr. Gorbaczow, tear down this wall, tak? Czyli panie Gorbaczow, rozwalmy ten mur. Takiego człowieka prawdopodobnie nie będzie. Ale jeżeli setki czy tysiące ludzi pogadają ze swoimi kolegami w robocie, 2 tych ludzi powie, jesteś foliarz, wariat, onuca, w dupie z nimi. 3-4 następnym nagle okaże, jakby otworzy się oczko, bo oni też mieli wątpliwości, tylko każdy z nas, jak jest zaszczuty medialnie, jak jest zaszczuty politycznie, ma wrażenie, że jest wariatem, że tylko jemu się coś wydaje. Wystarczy pokazać tym ludziom dookoła, że ty też myślisz podobnie i oni się nagle budzą. Zresztą twoi widzowie to chyba najlepszy tego dowód, jak zaczęli się nagrywać z Kasią przecież. Ja myślę, że tak, 2020 rok, pamiętam marzec, ja się wtedy przeprowadzałem się, myślę, że nie ogląda mnie, ale pozdrawiam, jeśli jakimś cudem ogląda mnie pani Justyna, która wynajmowała mi wtedy szeregówkę i ona mieszka trochę w Polsce, trochę we Włoszech. Pamiętam, że tak się bała. Ona mówi, panie Grzegorzu, pan nie ogląda telewizji, nie widział pan trumien w kościele w Bergamo. I pamiętam, że widziałem, bo po podpisywaniu... To wszędzie chodziło. To wszędzie chodziło. I potem się okazało, że to wcale nie są ofiary Dawida XIX. Tylko ofiary statku z migrantami, który utonął którzy w się Lampedusie. utopili. Więc jeśli na samym początku już tak mocno wykorzystywano kłamstwo, żeby osiągnąć swój zamierzony jakiś efekt, który wcześniej był zaplanowany, to sobie pomyślałem, okej, mogę ten telewizor mieć, żeby obejrzeć sobie Ligę Mistrzów, żeby sobie obejrzeć YouTube'a na większym ekranie, zagrać w grę, ale tylko do tego może to służyć. Ja się śmieję, że mój telewizor, Grzegorz, jest kupowany wtedy, kiedy DVD robiło się popularne. Moja starsza córka ma dzisiaj 19, wtedy miała chyba ze 3 lata. Ten telewizor do dziś nie poczuł smaku anteny. On ma podłączony zawsze jakiś komputer albo odtwarzacz DVD. Do dnia dzisiejszego ten telewizor nie poczuł smaku anteny. Nie oglądam telewizji, nie oglądam nie słucham radia. Co więcej, masa ludzi, z którymi się spotykam, no bo już gdzieś tam ta moja gęba jest rozpoznawalna, mówi mi to samo. Panie Radku, ja dopiero jak przestałem słuchać nawet tych gównianych reklam w radiu, że najpierw słodycze, potem coś na wątrobę, najpierw żel intymny, a potem antykoncepcja, jak przestali mi mieszać we łbie, jak sam sobie zacząłem wybierać, co będę słuchał, nawet jeżeli to będzie Mozart albo cisza w samochodzie, dopiero jak pozwoliłem sobie zamknąć ten krzyk, który na mnie jest rzucany przez media, dopiero wtedy zacząłem dostrzegać dookoła, że świat może być inny. Od tego trzeba zacząć. Ja kiedyś wspomniałem o tym, nie mam na to czasu. Być może jest ktoś, kto chce to urządzenie produkować, więc możecie się wtedy do mnie zgłosić. Kiedyś wymyśliłem, że być może mogło być takie urządzenie w samochodzie, które z automatu przełącza muzykę, stację radiową na kolejną w momencie, kiedy pojawia się tam reklama lub wiadomości, czyli on po prostu z automatu wrzuca nas na kolejne stacje. Jeśli nie ma już stacji wolnej od reklamy lub wiadomości, bo często to jest w jednym czasie, to nam albo wyłączy radio, albo przełączy na internet. Chciałem ci przypomnieć, że takie urządzenie jest, nazywało się kiedyś Spotify i pozwalało bez reklam oglądać. Nawet jak tylko stało się popularne, natychmiast pojawiły się w nim reklamy, żebyś zaczął im płacić. Sorry, to jest kolejny przykład, świetny przykład, bardzo się cieszę, że go pokazałeś, że nikt za nas tego nie zrobi. Nie kolejny gadżet od Kusza, nie kolejny gadżet z firmy Xing Xiaopeng z Chin, kupiony gdzieś na AliExpressie. Tylko świadoma decyzja. Zaczyna się lecieć reklama, wyłączam albo włączam sobie na płytę. Za 10 minut sobie włączę. Tak, jak będzie 8:10, to znowu wrócą pewnie piosenki, 2. Więc to jest nasza odpowiedzialność. Dobrze, to na zakończenie dzisiejszego odcinka prezenty. Moją książkę Momenty już masz. Ona jest najbardziej, bym powiedział, strawna i spokojna. Tu są ważniejsze tematy, czyli zdrowie, poradnik zdrowia i metamorfoza finansowa. Tych 2 książek, które wydaliśmy wspólnie z ludźmi z kanału, z gośćmi naszych odcinków. Jeszcze nie masz, więc to bardzo w ramach dziękuję. Podziękowania dzisiaj na twoje ręce składam. No i co, Radku? Robimy swoje. Zachęcamy, żebyście wy też robili swoje, bo razem mamy wszystko. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!